Cześć, witajcie w kolejnej odsłonie naszego podcastu. Jak zwykle Tomek Gielo. Michał Michalak. I dzisiaj mamy niesamowitą okazję. Możemy gościć nikogo innego, tylko prezesa Polskiej Ligi Koszykówki Łukasza Koszarka. Witamy serdecznie. Witam serdecznie. Myślałem, że mnie przedstawisz jako byłego kolegę z parkietów, a nie od razu tak oficjalnie, ale widzę, Nie, no najpierw trzeba oddać należyty szacunek. Widzę, że szybko się zapomina, nie? Ludzie bardzo szybko zapominają. Nie. Najpierw oddajemy należyty szacunek. Teraz pozwolimy sobie już przejść bezpośrednio na ty. Łukasz, dzięki wielkie, że jesteś z nami. Jak dobrze wiemy, wielkimi krokami zbliża się event Puchar Polski. Ja już się szykuję, trenuję bardzo ciężko. Michał może troszeczkę mniej. Ja przygotowałem kanapę i telewizor. Ale na pewno emocje rosną. Ty masz ciekawą perspektywę, bo oczywiście jesteś osobą teraz odpowiedzialną w sumie za ten projekt, za ten w ogóle całą ligę i to, jak ta liga wygląda, ale jednocześnie masz też perspektywę i to doświadczenie z boiska jako zawodnik. Grałeś wiele razy w tym turnieju, w tym pucharze. Czy w jakiś sposób te doświadczenia, które zbierałeś jako zawodnik, czy to, czego doświadczyłeś, mają wpływ na twoje działania teraz? Jak starasz się kierować i zarządzać tym eventem? Myślę, że ma to w małym stopniu znaczenie. To znaczy, część oczywiście pamiętam, jak to było, więc staramy się tutaj wszelkie udogodnienia dla zawodników robić. Nie wiem, więcej odpoczynku, lepsze menu w hotelu i tak dalej. Te małe rzeczy, które jak wiemy mają znaczenie, natomiast w globalnej perspektywie jest to bardzo mała skala, więc oczywiście ten produkt trzeba wzmacniać i bez zawodników w optymalnej formie nie ma szans, żeby to miało ręce i nogi, więc troszeczkę pomaga. Wiem, co mi też przeszkadzało, jak graliśmy w Pucharze Polski i staramy się pewne rzeczy niwelować. Natomiast jeśli chodzi o dużą przestrzeń, to oczywiście o Pucharze Polski zaczynamy myśleć dużo wcześniej. Wiem, że wy jako zawodnicy w zasadzie teraz zaczynacie, kiedyś zaczyna się scouting, kiedy myślimy, jak to pojechać, jak to zrobić. No my najpierw głowimy się, gdzie ten puchar rozegrać. Później negocjujemy z miastami, więc to dzieje się dużo wcześniej i również wszystko musimy zapinać dużo wcześniej. Jak wy wchodzicie na boisko, no to w zasadzie nasza praca się prawie kończy, bo jeśli wtedy coś się dzieje, to znaczy, że to sytuacja kryzysowa i dokładnie, i coś poszło nie tak. Tak. Ewentualnie mogę powiedzieć, że na koniec również tak jak zawodnik zajmujemy się biletami, przydziałami miejsc i tak dalej. Wy też na pewno macie mnóstwo telefonów, każdy chce przyjechać i to akurat jest podobne. A jak widzisz tą formułę Pucharu Polski, która jest obecnie, jak ona ewoluuje i jaki byłby docelowy kształt, jaki jako prezes chciałbyś, żeby ona osiągnęła? To jest bardzo ciekawe pytanie, bo myślę, że formuła jest optymalna na tą chwilę. Nie jest idealna, ale optymalna z tego względu, że Tak, grają najlepsze ligi, jakby nie patrzeć. No to jest jednak tej samej formule, również jest to turniej od czwartku do niedzieli. Czy mówimy o Copa del Rey, czyli powiedzmy największym tego typu pucharze w Europie, czyli Pucharze Hiszpanii, Pucharze Króla. Jest to dosłownie kopiuj wklej ten sam format na neutralnym terenie, więc tutaj akurat chyba ciężko stworzyć jeszcze coś więcej ponadto. Ale na przykład analizujemy, co jest w innych ligach. Liga francuska gra pierwsze mecze ćwierćfinałowe u siebie w domu, tak żeby ten jednak home court był jakiś taki trochę lepszy. Później wszyscy spotykają się na Final Four. Za to Liga grecka, Igor Milicic jest już na Krecie od chyba niedzieli, bo dzisiaj Miałem przyjemność raz być. Tak, bo od 20 minut już w zasadzie gra w ćwierćfinale. Tam się kończy event w sobotę, ale to wiadomo, że oni spędzają prawie tydzień, to też wiąże się z dodatkowymi kosztami. Myślę, że ten 8-drużynowy Puchar Polski jest takim, jest optymalny.
optymalny na tą chwilę. Przede wszystkim też walczymy o coś w pierwszej rundzie, więc te mecze również mają znaczenie i to też powoduje, że no, Michał dobrze wie, że nie możesz sobie pozwolić na chwilę słabości na początku sezonu, bo później drogo cię to kosztuje. I to Tak. też jest, to też jest w jakimś sensie, to też jakoś dla ligi jest pozytywne, że no, żaden klub nie może sobie przespać września, października, listopada, dokupić sobie 3 zawodników w grudniu i on spokojnie sobie poradzi, bo mimo wszystko Tak. coś traci, a chcemy, żeby ten event, a też muszę powiedzieć, że całe środowisko koszykarskie, to nie tylko PLK, ale kluby, dziennikarze i pracują nad tym, żeby ten prestiż Pucharu Polski był coraz lepszy i myślę, że chyba możecie w perspektywie, bo wy byliście w lidze, wyjeżdżaliście, wracaliście, możecie powiedzieć, że się zmieniło, że teraz naprawdę ta wygrana w Pucharze, mimo że znaczy No. podobnie, ale to jednak coś więcej jest dla klubów, dla zawodników, niż było kilka lat temu, kilkanaście lat temu. Powiedziałbym tak, urósł prestiż tej imprezy, tak przynajmniej to wygląda z mojej perspektywy, grając pierwszy pełny sezon, w ogóle mieć przywilej pierwszy raz rozegrać, wystąpić w tym pucharze, uważam, że naprawdę jest duża motywacja i tak jak rozmawiam czy właśnie z kolegami z parkietu, z innych drużyn, wszyscy rzeczywiście się przygotowują mocno na ten turniej. Nawet takie drobne rzeczy, jak to, kto jest jak rozstawiony, czy zaczyna mecz od czwartku, czy od piątku, już takie małe detale wchodzą w grę i każdy sobie analizuje, jak tą drabinkę może sobie wykorzystać na swoją korzyść. A ja bym jeszcze tylko dodał taki jeden pozytywny, moim zdaniem, argument. To jest to, że mimo, że tak jak wspomniałeś, jest możliwość rozegrania tej pierwszej rundy na parkiecie tych drużyn, które są rozstawione w pierwszej czwórce, czyli powinny mieć tą przewagę parkietu. Uważam, że to jest bardzo fajny pomysł też z tego względu, że to jest dodatkowy przychód z dnia meczowego dla tych klubów. Więc teoretycznie również z perspektywy ekonomicznej dla klubów powinno być to coś pozytywnego i też jeszcze bardziej to wpływa na to, że te kluby chcą być w tej pierwszej czwórce po pierwszej rundzie. Widzisz w tym Pucharze Polski przestrzeń na przykład na wydłużenie go o jeden dzień i zrobienie takiego dnia pomiędzy ćwierćfinałem a półfinałem, gdzie mamy konkursy trochę rodem z NBA, mamy jakiś mecz celebrytów. Czy to jest w ogóle potrzebne i pomogłoby promocji koszykówki? To jest dokładnie ten punkt, o którym myślę, bo rzeczywiście ci, co grają, zaczynają grać w piątek 20:30. No absolutnie tu się zgadzam. No nie są równe szanse. Oczywiście wiemy, w życiu nie ma równych szans. Poradzimy w sobie, życiu- Szczecin gra tak, 20:30, W, piątek ży- poradzimy w sobie. życiu trzeba mieć też szczęście. No i myśleliśmy, żeby zacząć dzień wcześniej, żeby ten piątek był takim dniem, który wszyscy zawodnicy, nazwijmy to grający w pucharze, odpoczywają albo właśnie występują w konkursach. I to jest coś, co absolutnie myślimy o tym, żeby to wydłużyć o dzień. Kwestia oczywiście finansowa, bo to wiadomo, że hotele wtedy, hotele, wszystko kosztuje więcej. No ale myślę, że to jest na pewno punkt, który będziemy debatować, tak żeby też trochę wyrównać szanse, ale może żeby rzeczywiście ten piątek był trochę innym dniem, nie tych emocji koszykarskich, a może trochę takich, nazwijmy to, około koszykarskich, czyli bo wiemy, że celebryci ci influencerzy udają, że grają w koszykówkę, a nie grają. Powiedz, bo tak jak mówisz o celebrytach, influencerach, na przykład na Eurobasket, tego było bardzo dużo, nie? Też jak byliśmy przy parkiecie, widzieliśmy ilu influencerów pojawiało się na meczach. To jest coś, co w tym momencie jest konieczne, żeby tę masowość koszykówki budować? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Pierwszym elementem było wyjście do YouTube'a, żeby dać możliwość obejrzenia za darmo, bardzo łatwo na telefonie meczów naszej ligi i tym budujemy po prostu zasięgi i my już widzimy, że ta oglądalność w Polsacie jest lepsza niż była w poprzednich latach. No a kolejnym krokiem jest no, inwestycja czy dotarcie do młodych ludzi, tak? I z badań jasno wynika, oni nie oglądają waszego pełnego meczu. Oni oglądają highlightsy, oni oglądają jakieś zbitki akcji, oni oglądają jakieś krótkie wersje wideo, w których też my musimy
my musimy inwestować, my musimy pokazywać, żeby ich przyciągać. I kolejnym etapem są właśnie influencerzy, którzy do nich bardzo mocno trafiają i myślę, że gdzieś tam jakieś kolaboracje nasze, czy współpracę, czy nawet pomysł taki, żeby jakiś mecz, nie wiem, Kinga z Alwinem, który będzie również na YouTubie, to właśnie komentował influencer, a nie po prostu prawdziwy komentator. Miejmy nadzieję, że przyciągnie rzeszę młodych ludzi, do których musimy dotrzeć. To tak jak mówisz o tym, to przychodzi mi szybki pomysł na wizji, na content Ball in Mode Game, czyli po prostu tak jak masz z NBA highlighty po meczu, czy ze wszystkimi akcjami z wyciętymi przerwami, więc każdy mecz PLK można wyciąć do tych akcji tylko meczowych, które potem go obejrzeć na YouTubie. No zdecydowanie tak. Tutaj też musimy zdać sobie sprawę, że pewnych rzeczy nie możemy zrobić, bo wiążą nas umowy z Polsatem, więc też nie możemy szaleć z tymi wycinaniami, z tymi klipów, bo mamy po prostu pewne ograniczenia. Natomiast to nie oznacza, że nic nie możemy robić. Super. Moje jeszcze pytanie a propos zwiększania prestiżu tej imprezy, to do czego dążycie. Kiedyś wspomniałeś w jednej z wypowiedzi, że marzyłoby Ci się to, żeby zwycięzca Pucharu Polski otrzymywał możliwość gry w europejskich pucharach, w Pucharze FIBA Europe Cup. Czy dalej uważasz, że to jest realistyczna wizja i coś, do czego można byłoby dążyć w kolejnych latach? No to jest coś, co na pewno ostatnio zapytałem wysoko postawionej osobie w FIBie, czy po prostu federacje mają prawo dysponować miejscami, czy kto będzie. I to był ciekawie podniesiony temat i trochę nawet dostałem wymijającą odpowiedź. Natomiast jeśli chodzi o zgłoszenia, czy do FIBA Europe Cup, czy do BCL-u, my dostajemy jasne wytyczne, że to musi być najwyżej kończący sezon, na najwyższym miejscu kończącym sezon drużyna, więc tutaj nas trochę to blokuje i nie możemy, bo myślę, że to też jest problem trochę tego, że trwa trochę wymiana zdań między FIBą a Euroligą, w tle mamy NBA, które też chce wejść i nie ma trochę jasnego podziału ról jak w piłce nożnej, gdzie jasno jest, że mistrz idzie do tego pucharu, później następne drużyny grają tutaj i tam też jest puchar puchar krajowy również w tym wszystkim gdzieś ma swoje miejsce. Tu niestety problem jest taki, że nie dostałem żadnej informacji z FIBy jeszcze, czy możemy w ogóle takie coś zrobić. Okej, a jeszcze kwestia samego, budujemy teraz narrację, tak? Ten turniej rusza tak naprawdę w momencie, kiedy my tu nagrywamy, to jest wtorek, za 2 dni. Zbierają się ludzie tak naprawdę z całego kraju. Liga w tym roku jest wyjątkowo zacięta, szczególnie tam w czubie tabeli. Widzimy nawet teraz, że ta 8 drużyn, która dostała się do Pucharu Polski, część drużyn już wypadła z tej 8, gdzieś tam jest na miejscach 9-10, więc jest ten mocny ścisk. I teraz właśnie pytanie, nie ma w tym roku takiego jednego hegemona, drużyny, która by panowała, dominowała w sezonie zasadniczym. I czy z perspektywy Twojej jako prezesa to jest idealny scenariusz, że jest tak zacięta ta rywalizacja, czy jednak z drugiej strony jest trochę, można powiedzieć, jakiś, nie powiedziałem, że problem, ale fajnie, żeby były takie właśnie uznane marki, jak przykładowo w tym roku Anwil, Włocławek, tego typu drużyny i ich kibice, żeby byli częścią tego widowiska. Czy to jest dla Ciebie, powiedziałbyś, że ten ścisk i te takie zamieszanie tam w czubie tabeli to jest coś pozytywnego z Twojej perspektywy, czy bardziej jednak jest to też trochę dla Ciebie ból głowy? Znaczy na pewno brak Anwilu Włocławek boli wszystkich, bo wiemy, że zainteresowanie z Anwilem byłoby dużo większe. Natomiast tu pokazuje, że sport decyduje, a nie my, więc o to nam wszystkim chodzi. Ja powiem szczerze, że to jest dobre pytanie, bo czy wolimy ligę taką, która jest po prostu nieprzewidywalna, która ma 7-8 faworytów do zwycięstwa
i gdzie po prostu produkujemy emocje w każdym spotkaniu. Ja się wychowałem trochę na lidze, gdzie dominował Śląsk Wrocław, później Asseco Procom, Gdynia, Sopot. Zastal. Tak, Zastal to później. Natomiast, natomiast wydaje mi się, że trochę bardziej tutaj jestem za tym, że jeden hegemon, drużyna, która gra w Eurolidze, pomogłaby trochę naszej lidze z tego względu, że to by była drużyna, do której wszyscy by równali. Ja pamiętam, jak jechałem na mecz z Asseco, to nie mogłem spać, to było dla mnie wydarzenie, to było dla mnie okno na świat, gdzie każdy agent zawsze powtarzał, nie interesuje nas 30 punktów z tym, tylko Tak jak zagraj zagrać z zagraj z euroligową drużyną solidnie, to dużo łatwiej później będzie to wszystko sprzedać, więc Możesz ten Więc- mecz wysyłać wszystkim. tak, więc myślę, że to by podnosiło jakość innych drużyn i wtedy prezes Król powiedziałby, że na przykład potrzebujemy 2 milionów budżetu dodatkowo, to nam pomoże wygrać, więc i inni prezesi wiem, że gdzieś tam by zaczęli kombinować, jak to zrobić, żeby ta nasza drużyna gdzieś tam do tego hegemona podbiła. Natomiast no, nie narzekajmy też, ligę mamy bardzo ciekawą, wyrównaną. Myślę, że też to zainteresowanie wzrasta. Frekwencje na meczach są naprawdę no, od jakiegoś czasu rekordowe i oby to wszystko funkcjonowało coraz lepiej. To co, mamy Puchar Polski od czwartku do niedzieli na antenach Polsatu i przed każdym meczem studio na YouTubie na kanale PLK. Tak, chcemy też przedstawić wszystkich bohaterów tego Pucharu Polski, ale również też tym zniecierpliwionym kibicom, którzy już czekają do meczu, że ten mecz jest za kilka godzin. Chcemy dać jakimś tam wstęp do Pucharu Polski, żeby no, nasi eksperci, ale też ludzie z klubów, którzy będą występowali w Pucharze Polski, przedstawili swój punkt widzenia, porozmawiali o koszykówce no i też może tym, którzy nie do końca kontrolują czasu, przypomnieli, kto dzisiaj gra, kto z kim gra i o której. Ostatnie zdanie ode mnie. Nie mogę się doczekać samego turnieju, będą na pewno duże emocje. I uważam, że mimo wszystko, mimo że Sosnowiec wbrew pozorom nie jest oczywistym miejscem na mapie, fajnie jest, że jest takie miejsce, powiedziałem, naprawdę neutralne dla wszystkich, gdzie możemy przyjechać i rozegrać ten turniej. Także Łukaszu, ogromne podziękowania, bo wiemy, że jesteś zalatany dzisiaj, wiemy, że krążysz od studia do studia, od wywiadu do wywiadu. Dziękuję Ci bardzo za poświęcony czas i co, chyba zapraszamy wszystkich kibiców do Sosnowca, jak nie to przed telewizory do Polsatu. Tak jest, zapraszamy wszystkich do Polsatu i do Sosnowca przede wszystkim. Wszystkiego dobrego panowie, dużo zdrówka. Tomek, życzę, żebyś przy pełnych trybunach zagrał w finale. Ja w finale playoffów. Tak, Michał w finale. A grałeś już chyba w finale Pucharu Polski, nie? Czy jeszcze nie? No zdobywałem No raz. to widzisz, to ty w już masz za 2013 sobą, roku, Tomek tak, jeszcze tak. nie. To tam, Wszystko wiesz, przede mną. Przed finałem wtedy możesz do Tomka zadzwonić, jakie triki, żeby się nie denerwował, Tak, żeby dokładnie. wszystko to Będziemy w stałym Tak. kontakcie z Michałem. A jeszcze tylko muszę nawiązać, bo ja jestem w tym podcaście Królem Sucharów. Wspomniałeś o tym, że Anwil zapłacił dużą cenę za to, że nie zagrałem teraz w tym pucharze. No ceną jest ta subskrypcja na Polsat Sport, żeby móc oglądać mecze. No to niech My sobie kupuje. nie daliśmy sobie tej szansy, żeby klątwę na siebie zrzucić, chociaż ty byłeś ostatnim, który tę klątwę przełamał, bo zdobyłeś i puchar, i mistrzostwo w jednym sezonie. Tak, prawda? za trenera Artura Goronka, tak jest. To Artur, to on, ja tu nic nie zrobiłem. Okej, Tak. no to z tym zostawiamy naszych Dobrze. fanów. Także do zobaczenia na pucharze. Dobrze, pozdrowienia, dziękuję. Dziękuję Hej. bardzo, do zobaczenia. Okej, jak widzieliście, prezes Łukasz w pełni zmotywowany i zmobilizowany, żeby zrobić z tego Pucharu Polski jak najlepszą imprezę. A my jeszcze chcieliśmy z Wami chwilę zostać i pogadać. Mianowicie dlatego, bo jak pewnie dobrze wiecie, jeżeli śledzicie naszą ligę, poprzedni weekend mieliśmy okazję rozegrać przeciwko sobie mecz. Niestety, mówię w cudzysłowie tak troszeczkę, że rozegraliśmy przeciwko sobie mecz, bo Michał nie mógł grać ze względu na uraz.
ale rozegraliśmy mecz w Szczecinie, rewanżowy, King Szczecin przeciwko Anwil Włocławek i wynik, Michał, jaki był? Bo nie pamiętam. Tak, komentarze dla algorytmu niestety zostają w formie. Zostają tak jak takie ostatnio same już zostało chyba do ustalone. końca sezonu. Także jeżeli chcecie zboostować ten filmik, zostawiajcie komentarz. King Szczecin po raz kolejny pokonał Anwil Włocławek. Ha, ha, ha. Lub możecie zostawić komentarz. Anwil Włocławek pokona King Szczecin w playoffach PLK. Też dobrze dla algorytmu i duża motywacja dla mnie i dla Anwilu Włocławek, ale chcieliśmy wam powiedzieć o tym, że też będziemy mieli przygotowany materiał z tego meczu, trochę z innej perspektywy, który niedługo wypuścimy na nasz kanał. Chcieliśmy wejść w trochę inny format i pokazać wam, biorąc pod uwagę to, że ja nie grałem oczami, z moimi oczami Tomka, i jeszcze będzie pewna niespodzianka w tym Będzie materiale. jeszcze jeden także- bohater tego odcinka. Nie mogliśmy przepuścić takiej okazji. Widzieliśmy się na żywo na, wydaje mi się, fajnym spotkaniu, było dobre widowisko, więc my wykorzystaliśmy tak jak możemy. Prosimy Was o cierpliwość, bo naprawdę ten materiał może być prawdziwą bombą, ale musimy jeszcze trochę tam sobie nad tym materiałem popracować, wyedytować. Jak będziemy to wszystko mieli spięte w całość, bądźcie cierpliwi, bo naprawdę warto czekać. Ale Hmm? tak, chcę uznać to, że tak, no, pokonaliście nas drugi raz w tym sezonie. Jest to dla nas dodatkowa motywacja co do samego spotkania. Coś chciałbyś powiedzieć, skomentować? Wiesz co, to tak, to spotkanie z mojej perspektywy, uważam, że w miarę kontrolowaliśmy przebieg tego spotkania, ale nie wiem, na ile to miało wpływ to, że graliśmy, uważam, dość mądrze w tym meczu i graliśmy oczywiście, jak zawsze, staramy się grać dobrze w obronie, a na ile to było po prostu to, że mieliście duże problemy ze skutecznością z dystansu. Wiesz co, w takich meczach, bo też oglądając z boku w trakcie meczu, widzisz, że nie trafiasz jako drużyna, ale dopiero po meczu zdałem sobie sprawę, że tak naprawdę jedynie AJ trafił 4 trójki, jedyne trójki naszej drużyny i że tę pierwszą trójkę trafiliśmy chyba pod koniec trzeciej kwarty, więc naprawdę ciężko na takim poziomie wygrać spotkanie, nie trafiając żadnej trójki przez tyle czasu, a też druga sprawa, że to jest pytanie, co by było, gdybyś trafił 2-3 trójki więcej, no bo taki mecz się że zdarza rzadko, no ale nie ma co gdybać, no bo to jest część sportu i takie mecze też się zdarzają, więc generalnie wygraliście to spotkanie i mieliśmy problem, żeby was dogonić, bo tak naprawdę ta przewaga się w drugiej połowie powiększała, no i to było zwycięstwo w okolicach 10 punktów. Tak, tam w czwartej kwarcie był jeszcze zryw właśnie po tych trójkach AJ'a, gdzie wydawało się, że może być niebezpiecznie. Z drugiej strony nasi kibice na pewno już sobie mówili w głowie, cholera, po raz kolejny, bo my jesteśmy mistrzami po prostu nerwowych końcówek. Albo przegrywamy mecze kilkunastoma punktami, wznosimy się na wyżyny w czwartych kwartach i gonimy i walczymy do końca, albo w drugą stronę właśnie mamy przewagę i gdzieś tam ona nam przepływa między palcami. W tym wypadku naprawdę uważam, że po meczu aż byłem taki trochę pozytywnie zaskoczony, bo udało nam się kontrolować przebieg tego spotkania i uważam, że drużyna grała mądrzej, co dla mnie na przykład z perspektywy kapitana jest super wyznacznikiem, bo byliśmy zmotywowani na ten mecz, wiedzieliśmy, wy jesteście w gazie po 2 wygranych z rzędu, ale też jakby patrząc z perspektywy nawet Pucharu Polski, uważam, że będąc drużyną, która jest powiedzmy z dużą energią i atletyzmem, nie możesz jechać na 3-dniowy turniej oczekując tego, że wygrasz go samą energią, bo energię możesz mieć pierwszego dnia, jakąś tam jeszcze energię możesz mieć drugiego dnia, ale żeby wygrać tego typu turniej, musisz też grać mądrą koszykówkę i musisz umieć reagować na to, co się dzieje na boisku, więc uważam, że w tym meczu akurat to było w miarę widać. Mam nadzieję, że to jest dobry prognostyk przed nadchodzącymi spotkaniami. No, życzę Ci powodzenia. Dla nas to jest okres, gdzie wykorzystamy ten czas, żeby go przepracować i przygotować się do kolejnej części sezonu. Co do samego Pucharu Polski, biorąc pod uwagę też jak Wy zaczynacie w piątek wieczorem i żeby wygrać Puchar Polski musicie wygrać 3 mecze z rzędu i tak naprawdę w odstępie jakichś 48 godzin. I nawet jeszcze gorzej, bo to jest tak, że gramy w piątek gramy 20:30, ewentualny półfinał jest bodajże o 19:00, a ewentualny finał jest o 17:30, więc nawet nie masz pełnych 24 godzin na regenerację, bo te mecze są coraz szybciej i coraz szybciej. No, Moje pytanie do Ciebie w sumie, Michał, bo to jest ciekawa sprawa. Jestem rookiem, można powiedzieć, jeżeli chodzi o granie w Pucharze Polski. Pierwszy raz mam taką okazję, też rozgrywam pierwszy pełny sezon w Polsce. Ty jako już można powiedzieć wyjadacz,
tego turnieju. Jakie może być wskazówki dla mnie dał? Jedną, dwie rzeczy. No to przede wszystkim skupienie na koszykówce i regeneracji, ale tak po prawdzie to trzeba iść all-in, no bo jednak jeżeli przegrasz pierwszy mecz, to już się tam nie ma, więc tutaj ciężko dozować swoje siły. No, wygrywając pierwsze spotkanie skupiasz się na kolejnym, ale generalnie wydaje mi się, że Puchar Polski to jest bardzo ważne momentum i to, w jakim momencie sezonu się znajdujemy. Często Puchar Polski wygrywa drużyna, która w danym momencie sezonu jest najlepiej dysponowana. I Najgorętsza paradoksalnie drużyna, nie zawsze jest to drużyna o najszerszym składzie, bo Wałbrzych w tamtym sezonie wcale nie był drużyną, która miała największy roster. My na przykład mieliśmy 13 zawodników do dyspozycji, przegraliśmy w półfinale, co prawda trochę na własne życzenie, bo też po własnych błędach, ale tak już jest. Zrzucasz wszystko all-in, bo te 3 mecze jakkolwiek są ogromnym wyzwaniem, no to jednak jesteś w stanie podołać, tak powiedzmy, do maksymalnego wyczerpania, no a ta nagroda na końcu jest i daje ogromną satysfakcję. No właśnie, bo ty Puchar Polski zdobyłeś, tak? Dobrze pamiętam? Miałem okazję, z tego co pamiętam, w 2013 roku zdobyć Puchar Polski w Strefem Sopot. tak, w pierwszym sezonie. I już potem nie zdobyłem nigdy Pucharu Polski. 2 razy Super Puchar, raz mistrzostwo, ale ten Puchar Polski jest właśnie takim specyficznym eventem, gdzie w trakcie sezonu trzeba, powiedzmy kolokwialnie, dobrze trafić z formą. Już nigdy potem się nie udało, ale wierzę, że jeszcze będzie taka możliwość. Tak jest. No, w tym sezonie niestety, no, już możesz teraz, słuchaj, Michał, to też jest bardzo ważne, bo teraz leczysz uraz, więc to niedobre byłoby, żeby ten Puchar Polski się odbywał z wami, no bo byś nie mógł w nim zagrać. A tak to przynajmniej masz spokojną głowę, możesz się skupić na swojej regeneracji, na dojściu z powrotem do zdrowia. Wszystko dzieje się po tym. Tak. Ja uwielbiam taką narrację pisaną pod fakty, już po faktach, jak łączysz sobie kropki wstecz. Tak, wszystko ma sens, jak sobie łączysz kropki patrząc wstecz. Tak, tak. Analiza wsteczna zawsze skuteczna. Ja życzę Ci powodzenia, Tomek, będę kibicował, będę oglądał, także wszystkiego dobrego i dobrego widowiska zwieńczonego medalem. Dzięki wielkie i również dla was, nasi widzowie i słuchacze. Dzięki, że jesteście z nami. Ostrzymy my kły jako wilki na ten puchar. Wam życzymy wielkiego widowiska przez te 4 dni i oby do zobaczenia w Sosnowcu. Jak nie, to przed telewizorami. Oglądajcie mecze w Polsacie Sport, a my mówimy do zobaczenia. Trzymajcie się, do zobaczenia.